A, to jest niezorganizowana podróż, wy to w ogóle źle się czujecie, można by to zaplanować lepiej. Czytam czasami takie komentarze i no nawet w sumie mi jest przykro, no bo faktycznie to prawda, można to zorganizować lepiej. Ptak drapieżny chciał gwizdnąć im kury. Wyszłem na pole. Dech mi zaperło z piersi. To oni, skowroncy, przylecieli pierwsi, jak to mój klasyk. Tu już jest 9 rano, a już się coś dzieje, nie? Już jest jakieś sprzątanie, ci jadą w góry w ogóle dzisiaj. Zobaczymy, kiedy wrócą, tak swoją drogą. Mówią, że nigdy nie wrócą, ale ja takim ludziom nie wierzę. Dobra, ja wypiję sobie kawę z mleka, które tutaj pan służył. Orsuć, jak mi to picie, gacie. Aber hey, bitte. Jeszcze się wysrał. Bicho dice, ven a Google a hacerte asesinar y da muy todo ese chingo. Czyściłem obiektyw, już w miarę słońce wstało, ale nie jest tutaj ciepło, jest to spoko. Moim zadaniem, a przynajmniej takie, które sobie wyznaczyłem, jest skosić to, przekopać, żeby już nie było tego zielska tutaj, żeby przyszedł ten kres. Tutaj są chyba też dynie, z tego co widzę, a to jest stary kurnik, więc chcę się do niego dostać i zobaczyć, co tam jest. Także no trochę roboty, ale muszę uważać na dynię, to jest ważne. Mam już budki, przygotowałem sobie narzędzia, także spoko. Eleganckie budki znalazłem. Tutaj kot już się zainteresował. No to chodź, pokażesz mi, gdzie są narzędzia. Chcę być głaskany tylko. O, są tu trochę haszcze, więc lecimy. Jest to o tyle problematyczne, że to nie są chwasty, tylko może się nawet uda zobaczyć. To jest coś, co rośnie i powinno tutaj rosnąć, więc trzeba uważać. Take one and let's see. All right. Hello, is there something? This is it? This is I grow? Seriously? Like, Maybe. Dobra, to generalnie chodzi o to, żeby tutaj powyrywać rzeczy i zostawić paprykę, pomidory i tak dalej. Tam jest obywatel Czeskiej Republiki. Dołożyła pracy, mówiła, żeby tego nie robić, ale ja i tak to zrobię, bo kurczę, no tu są jakieś warzywka, więc myślę, że zrobię to i tam, co ona mi pokazała, żeby powyrywać, więc spoko. Teraz trzeba uważać, bo to powinno zostać, no ale pokrzywy powinny iść, więc trzeba zajrzeć pod tą roślinę i sprawdzić, gdzie wyrastają pokrzywy, a gdzie nie. Coś tu już widać, chociaż moim zdaniem nie widać tu nic, ale trochę się zrobiła przestrzeń
Tam się próbujemy dostać. A, nie ostre. Można ocenić teraz. Przełożyłem tam to drewno, żeby tu było więcej miejsca. Jestem zgrzany fest, ale kurczę, niestety nie dało się uratować tych kantalup, czy jak to się tam mówi. Dobra, idziemy z panią nauczyć się robić rzeczy z ceramiki, tak się to mówi? Nie bądźcie zwiedzeni, że Ewa zamyka bramę, ona po prostu tu zaraz wyjdzie i pojedziemy robić ceramiczne rzeczy. Tutaj krowa. I wsiadamy, ja oczywiście do tyłu. Gdyby ktoś przewoził pszczoły, to jeszcze nie widziałem, serio. A jeszcze dzisiaj zostaliśmy poproszeni, żeby zrobić pani promocyjne wideo odnośnie miejsca, w którym wytwarza ceramikę. Każdy poniedziałek, w to środę i piątek. Także będziemy to robić. Ewa poszła z dziećmi na spacer. No i tak. Trochę trudno wysłać tutaj film, bo jest mało internetu, ale tak poza tym to jest spoko. Dobra, idziemy robić to wideo, nie? Zapraszam. So this is your ceramic friend. Sometimes he's pretty annoying because he's breaking the ceramic, but whenever you feel that he's good enough, you can just remove his horns. And he's smoking sometimes. What's his name? I don't know, Willy can be? No, yeah. Willy can be a Willy. Or a Dick, that's also like a American name. I don't get that. I mean, why is a name? Szła i dostała roślinkę od naszej hostki. Tak za darmo, podobno tu przychodzi. Podobno tu przychodzi i dostaje rośliny. Nawet nie pamiętam, nazywa się Matka 1000 lat. Znaczy nie ta kobieta, tylko ta roślina. Fajnie. Ewa wróciła. No i co tam, Ewa? A, wymiotował, ale od czym? Od tych lodów? Od tych lodów? Nie, Wymiotował. Porozmawiałem tu z paniami trochę i dwie są z Hiszpanii, a jedna jest ze Szkocji. No to sobie poopowiadałem, trochę po hiszpańsku też pogadaliśmy. Mówię, że fajnie, że no... Tak, rozmawialiśmy tu o internecie, o tej wizie do Iranu i tak dalej. Ewa próbuje ogarnąć dziecko, bo miał trudny czas dzisiaj. A jak ci w ogóle minął czas? Chciałam złapać Wi-Fi, ale A jakiekolwiek ci się udało? wiesz co, no doszłam tam do tej restauracji, w której jedliśmy teraz obiad, ale po prostu się nie dało, bo no ona zaczynała płakać. A, rozumiem. A kim są ci ludzie? To ja nie...
Ewa robi ostatnie szlify. No, myślę, że to wideo będzie na spokojnie. To będzie takie szybkie, żeby pokazać, wiesz, ciach. Tak, żeby się człowiek... Zrobiłem też, żeby się człowiek nie znudził po 30 sekundach, nie? No i dobrze, trochę wieje. Jest godzina 8, już 50. Kurczę, 50 któryś dzień. Chyba 52, ale po prostu tutaj w tym miejscu trochę tak lecą dni. Śniło mi się w ogóle dzisiaj, że miałem gruzińską restaurację z Ewą. Także o. A mówiła mi Eufrat, że tutaj jest gdzieś w okolicy rosyjska szkoła, gdzie mówią w jakimś tam języku, na pewno nie po czesku. No więc śniło mi się dzisiaj, że miałem tą restaurację z Ewą. No i kurczę, jeszcze nie mogłem spać oczywiście, bo dziecko płakało, ale tak poza tym to było spoko. Ewa jeszcze śpi. A po co ja tu w ogóle jestem, nie? Bo to jest ważne. Tu jest studnia i kurczę, no tak sobie teraz właśnie zdałem sprawę, że faktycznie to są góry kaukaskie, nie? Tak, ja w ogóle nie mogłem spać dzisiaj, bo nie tylko przez płacz dziecka, ale w brzuchu mnie coś boli. Nie wiem, czy byśmy wczoraj coś złego zjedli, bo dziecko też żygało, a ja się obudziłem z takim strasznym bólem brzucha. Nie wiem do końca, co by to mogło być. Chyba jeszcze śpi. No dobra, damy jej spać. A dzisiaj na śniadanie są pancake'i. Będziesz jadła? No, jak się znajdzie? Jezu, ja nie mogę nic jeść, w sensie, nie wiem, źle się czuję, totalnie. Jak kładłem się wczoraj wieczorem, to było spoko, a potem jak... Stałeś rano. Nie, no w międzyczasie właśnie. Coś mi się tam śniło, że byliśmy właścicielami restauracji, że ja byłem kelnerem. A potem w międzyczasie śniło mi się, że... Nie, nic mi się nie śniło, ale byłem chory po prostu. Obudziłem się i mnie zaczął tak brzuch koszmarnie boleć. Chcesz coś? Kuba montuje film, a ja jem naleśniki, które ktoś tu zrobił. Ewa jaka podekscytowana. Naleśnika. Ja Ewa, Kuba non stop będzie mówił Ewie, co ma robić, i Ewa w końcu przestanie montować. pracy. Jakub w środowisku pracy. Ewa poszła jeść naleśnika i trzeci raz już nagrywamy tą rzecz, bo no co, a to nie ostra, to coś wiadomo, standard. Właśnie nadchodzi czas pakowania i w moim plecaku mieści się druga para laci, nietknięta, niewyżłobiona jeszcze twardą stopą i długą drogą. Moje obecne lacie są już takie, nie wiem czy je widać, bardzo zjechane. Także dobrze, że mam jakiś zamiennik. To będą chyba po prostu... Już wiem, czemu się tak źle czuję. Wczoraj Ewa robiła placki ziemniaczane, ale to nie przez nie się rozchorowałem, tylko przez fakt, że ona próbowała wbić jajko do placków ziemniaczanych. No wiadomo, wbija się jajko do placków ziemniaczanych. No i najpierw wbiła i okazało się, że jedno jest otwarte. I jej powiedziałem, dobra, no to dawaj, no przecież nie będę go wyrzucał. I je zjadłem. I teraz jak poszedłem się położyć na zewnątrz, tak żeby odpocząć przy drzewie kaki,
to mi się tak odbiło tym i tak leżałem, po prostu nie mogłem wstać totalnie. Ewa dzisiaj mnie zastępuje w pracach ogrodowych, ale to jeszcze by nie było takie najgorsze, tylko za fakt tych much tutaj. W sensie one są tutaj non-stop, nie ma tu żadnych lepów na muchy, ani nic takiego. No a mają tutaj idealne środowisko, więc zobaczymy w sumie, jak tam Ewa sobie radzi. Nie powiem, że jest mi lepiej, ale no kurczę, zdarza się, nie? A. Nie ma jej. Patrzę przez winogrona. Powiem drogą, skoro dzisiaj się nie czuję na siłach, to może pokażę mniej więcej, jak to miejsce tak wygląda. Tutaj jest zbudowane coś na kształt szałasu. Tutaj niestety są dziury, więc wpada przez to woda, ale musi się to jakoś trzymać do tych stelaży bambusowych. O, właśnie odpadło. Tutaj ktoś czasami śpi chyba, jak nie pada, ale teraz jest pora deszczowa. No i tu generalnie jest moje miejsce pracy, powinno przynajmniej. To akurat poszukamy Ewy. Także tam jest ten namiocik za mną. Tutaj jeszcze chyba coś nieskończone, bo spada tutaj deszcz. Destki trochę przegniły, ale myślę, że no, też ma to jakiś potencjał. Podejrzewam, że to dla dzieci jest. To wygląda jak jakaś taka kuchenka. No, dobra. Zrobię ciekawe, gdzie ta może Ewa być. Pójdę bardziej na lewo. Jezu, a mnie ten brzuch boli. No i co, gdzie byłaś? Z dzieckiem, tutaj na dole. No, to co będziesz tu robić? Tak. Miałem pokazać Państwu, jak to wygląda. Gumiaki? To weź sobie, tam są na górze. Ktoś jest. Tam ktoś śpi. Generalnie, bo to jest bardzo dużo takich pokoi różnych w niespodziewanych miejscach. Tutaj sobie dzisiaj leżałem pod glinianym garnkiem, pod kaką. No, tam są szklarnie, tu jest siedzonko, ale w tych szklarniach to chyba niewiele rośnie. To już z rana pokazywałem. Och, z rana się tak źle czuję. No, tu miałem porąbać drewno. Tam robiłem to odgruzowanie tych starych kurników. Wejdźmy do piwnicy. Tam jest nowy kurnik, przede mną stary kurnik. Tam jest piwnica. Z tym walczyłem wczoraj, już w sumie trochę przesło, więc można by było to spalić w sumie. Ale nawet kurczę, dalej jest słoma tutaj, więc podejrzewam, że to faktycznie nie tak dawno było takie zarośnięte, że już mi się nie chciało, bo mi mówił tutaj jeden gościu, ten taki Ewa w ogóle próbuje wszystkiego, co tutaj znajdzie, a to mnie brzuch boli. No ale wiesz, no ja tego nie połykam, ja tylko czuję na języku ten smak. Ble. Przyszedł pan, który świetnie gra na baglamie i nawet była taka śmieszna sytuacja, znaczy w zasadzie poważna, no bo jeden tam jakiś gościu zażartował, że ma śpiewać po turecku jakieś złe rzeczy, przekleństwa. A on powiedział, że człowieku, ja żeby zagrać na tym instrumencie, to muszę się umyć, bo jest on... Znowu mi ktoś prawdopodobnie powie, a to jest niezorganizowana podróż, wy to w ogóle źle się czujecie, można by to zaplanować lepiej.
czytam czasami takie komentarze i no nawet w sumie mi jest przykro, no bo faktycznie to prawda, można to zorganizować lepiej. Tylko prawda jest taka, że my dopiero weszliśmy jakby w środowisko takiego kręcenia codziennego. Mnie zawsze fascynowało kręcenie, bo robiłem jakieś tam filmy kung fu czy filmy o mafii. Swoją drogą jak wrócę to prawdopodobnie wyjdzie. Pozdrawiam Cię Łukasz i pozdrawiam Cię Łukasz, bo jest 2 Łukaszów, z którymi to nagrywałem. Więc wcześniej jakoś tak kręciłem sobie jakieś rzeczy, ale nigdy na taką skalę. A ja jeszcze robię przebitki i Ewa to udźwiękawia. Ewa przyszła po taborecik. Trzyma taboret jak dziecko. Była taka sytuacja, że nie byliśmy w stanie wysłać filmu na YouTube, nie? I kurczę, naprawdę musiałem się prosić tych ludzi, aż w końcu po prostu zrezygnowałem i powiedziałem, kurczę, no co mam zrobić? Także no, przepraszamy, jeśli chodzi o takie sprawy niezorganizowania. Jeśli chodzi o sprawy takie organizacyjne w stylu gdzie jechać i tak dalej, że się coś zmienia, nad tym też pracujemy. Będzie to bardziej takie przejrzyste. Także obiecuję, to mogę obiecać. Myślę, że już nawet wchodzą filmy, które są przejrzyste bardziej. Kupujemy kamerę w Tbilisi. Będziemy też organizować się lepiej pod względem dźwiękowym. Ktoś nam tam powiedział, żeby mikrofonu używać, potem się okazało, że ten mikrofon jednak nie działa, więc użyjemy po prostu sprawdzonego sprzętu od Konia. On mówił, że poleca ten sprzęt, także my też pozdrawiamy Cię, Koniu. No i tak, jutro stąd wyjeżdżamy. Myślę, że za krótko, ale z drugiej strony my chyba nie moglibyśmy żyć w takim miejscu tak na dłużej we dwoje. Chodzi tutaj o to, że oni po prostu, kurczę, no melanżują i nawet Eufrat się to nie podoba, bo ona przecież ma małe dzieci i musi się nimi zająć, a oni potrafią czasami melanżować, więc myślę, że teraz będzie miała taką przerwę od ludzi z tego, co mówiła. No i nie dziwię się, ja też jak hostowałem ludzi w Edynburgu, jak mieszkałem, to robiłem to praktycznie codziennie, nowi ludzie przychodzili, więc robiłem to codziennie. No i potem już mnie, no kurczę, trochę głowa bolała, bo non-stop ktoś przychodził, non-stop te same sytuacje, tłumaczenia, ci ludzie coś tam, tamci tych nie lubią, więc naprawdę podziwiam Eufrat za to, że robisz to i że tworzysz taką społeczność, bo naprawdę jest tu przepięknie. Wystarczy trochę więcej zaangażowanych ludzi, a można zrobić coś naprawdę pięknego. I to nawet nie rada, no bo podejrzewam, że ona sobie tutaj ogarnia co i jak. No przy 2 dzieci to naprawdę podziwiam. No i tak, mi się tu podoba, jest tu fajnie. Teraz mamy co prawda trochę inne priorytety, więc no musimy się skupić na innych rzeczach, ale myślę, że wrócimy tu, bo bardzo ją polubiliśmy. Jezu, a mi się w brzuchu odzywa. Cio. A jak ją wyrzucić? A, okej. Ewa pierwszy raz wygania krowę. Czekaj, bo w drugą stronę poszła. To jest hit. Ewa się czuje tutaj jak ryba w wodzie. Tak na moment mi się dzieciństwo przypomniało, ale to ci powiem, do kamery też powiem. Do kamery też powiem, bo tak szybko włączyłem nagrywanie. U Sylwka, mojego takiego przyjaciela, który już nie żyje, tak pachniało dokładnie tak samo, ale tak przez moment przeszło tylko. No właśnie nie wiem, taką kuchnią. On kuchnię miał taką pachniało. Jak w domu. Co Ewa dzisiaj robiłaś? Trochę plewiłam, trochę byłam z dziećmi na spacerze, ale to był overall, bo i starsze dziecko chciało iść przez taką drogę, która była nieprzystosowana do wózków, więc po prostu trzeba było ten wózek jakoś popchać przez małą rzeczkę i kamyczki. Czyli generalnie trudna robota. Nie no, ale przynajmniej nie płaczesz. Wczoraj dużo płakała, dzisiaj jest jakoś tak lepiej. Wczoraj, więc coś mu się działo na żołądku. Mi też coś na żołądku dzisiaj siedzi. Także to taki kurczę spokojny film.
Ugnoiłem sobie obiektyw. No i co, zjemy coś? Nie wiem, co jeszcze planujemy dzisiaj robić. A, czekaj, tą wizę do Iranu. What happened? Spider? No, this part of Sana. They smell, you know, it's the smelly bug. Aha. To jest ten zapach. Yes. You can smell it. Pranie. You can smell it already? Aha. Then I wash it. What is it? Because they are everywhere too much. In the winter, they live just next to the, like inside of the house. From a time to time it's good to smell, but not for a long term. To tak jest z dzieciństwem, tak jest. Dobrze powspominać, ale jakby całe życie żyć w dzieciństwie, to przypał. Herbatki bym się napił. Zrobić ci? No. No zrobić. Koncepcję Bitcoina, że zainwestowaliśmy w Bitcoin i to jest fenomenalne dla mnie, że jak on spada, Jest na mnie. no nie wiem, no, bo może być zaraz na mnie. To jest fenomenalne, że jak Bitcoin spada, to ludzie go chyba kupują, bo Bitcoin nie jest nieskończony, więc on powinien wzrastać, nie? Wiem, że to jest bardziej skomplikowane, ale jakby to jest zdecentralizowana inwestycja, nie? Więc jakby tam nie wiesz, co się dzieje tak naprawdę. Są jacyś ludzie, którzy mówią o tym, że o, ja wiem, ale kurczę, no nic nie wiadomo o Bitcoinie, poza tym, że można na czarnym rynku nim płacić. Więc to jest taka waluta trochę ludzi, trochę przemytników. I on raczej musi iść do góry. Szczególnie, że nie jest nieskończony. Ja mam 200 Bitcoina. I spadł właśnie teraz. Można powiedzieć, że już trochę mam więcej chęci do działania. I nikogo nie ma, bo wszyscy poszli w pole zbierać kukurydzę. No ale nasza hostka powiedziała, że my nie musimy. W sumie ja bym nawet nie dał rady, ale Ewa robiła w polu, więc... Jakim kotem jestem to? Wiesz, że ten kot, tak, bo ten kot żyje tam na górze. Ewa mówiła, że pierwszy raz jak się tutaj kąpała, to jej robak spadł na głowę. Taki mały robaczek.